I najlepsze jest to, że właśnie ja je mogę pierwszy. Pizza numer 2, proszę Państwa. Dzisiaj zaczynam robić pizzę z dwóch mega ciekawych mąk. Będzie to mąka Caputo Pizzeria niebieska, ta która jest tu z tyłu, oraz mąka, którą dostałem od widza, Caputo Americana. Mega mąka, ostatnio zrobiłem z niej pierwszy raz pizzę New York Style i wyszła niesamowicie, mimo że jeszcze nie mam w niej doświadczenia. A dzisiaj bierzemy się za pizzę, za ciasto na pizzę. Z 1 kg mąki zrobimy ciasto. Będzie to około ciasto na 4 do 5 pizz, takich fajnych, w miarę dużych pizz. Tak więc dziś zaczniemy od zaczynu. Zaczyn będzie 50/50 woda z mąką, a mąki użyjemy już mieszanki mąki właśnie Caputo Pizzeria i mieszanki i z mąką Caputo Americana. 250 g mąki Caputo Americana. Akurat powinno tyle tu być. Super. 250 g mąki Caputo Americana. Tą resztę sobie zachowam. Wymieszam z inną mąką po prostu. Jak zostaną mi takie resztki fajnych mąk, to sobie to wymieszam. Ok, mamy 250 g mąki Caputo Americana i drugie 250 g mąki Caputo Pizzeria. Teraz niebieskiej będę odmierzał. Jeszcze nie otwarte. 260. Muszę troszeczkę odsypać, ale jest całkiem spoko. Dobrze, tutaj nie było cukru. Ja mam przygotowany cukier do zaczynu i drożdże. Suche tym razem, chociaż ostatnio polubiłem drożdże świeże, a tym razem muszę kupić świeże. Dobra, 250 g mąki. Ok, mąkę mamy odmierzoną, super. I co teraz pozostało? Ja sobie w takim naczyniu najpierw wymieszam drożdże oraz cukier i miód, żeby to się wszystko rozpuściło i łatwiej po prostu mi wymieszało, a potem w takim już naczyniu większym przygotuję zaczyn, ale do tego przejdziemy za chwilę. Także na razie wsypujemy 7 g drożdży suchych, leci tutaj do środka. I tu mam przygotowane pół litra wody. Na razie woda o temperaturze. Sprawdzimy nawet tą temperaturę, ale powinna być temperatura moim zdaniem 27 stopni. No temperatura to jest 34 stopnie. Ok. Po prostu temperatura taka jak temperatura ciała. To była nalana woda z kranu, po prostu w miarę ciepła. Więc także dłonią wydaje się ta woda w miarę. Takiej wody użyłem i użyłbym też 26-stopniowej. Tak więc jeśli macie zamiar użyć wody, po prostu niech to będzie woda o temperaturze pokojowej. Ona będzie miała właśnie coś pomiędzy tym, jeśli chodzi o stopnie, o temperaturę. Teraz sobie te drożdże tutaj wymieszam. Ok, drożdże wymieszane. Teraz do drożdży leci 20 g cukru. Mieszamy. W takim wyższym naczyniu po prostu naprawdę to łatwiej się wszystko miesza. Można też nie tłuc się i wymieszać to tak równie dobrze powinno. Fajnie się zaraz wymieszać wszystko. Ok, jak już to mamy wymieszane, to jeszcze miód. Tym razem troszeczkę to przesłodzę moim zdaniem, ale nie dużo. Tego miodu też dam niedużo. Miód jest bardziej organiczny, tak gdzieś słyszałem i dobra, trochę dużo dałem. Taką łyżeczkę. To nie jest łyżka stołowa, to wziąłem maksymalnie łyżeczkę, pełną łyżeczkę tego miodu jeszcze temu damy tym drożdżom. Dobra, dodaję resztę wody.
I mamy teraz 50 gramów, 500 gramów naszego roztworu i 500 gramów jednej oraz drugiej mąki. Mąka Caputo Pizzeria niebieska, 250 gramów i 250 gramów mąki Caputo Americana. Zdjęcie tu Wam pokażę, jak ta mąka wygląda, bo mąki nie mam, mąkę dostałem od widza, także dzięki wielkie Tomek za mąkę. No i teraz do tego dolejemy sobie nasz zaczyn i delikatnie to wymieszamy. Teraz potrzebujemy to wymieszać. Ok, a oto jak będę starał się to delikatnie połączyć ze sobą. Ale jednocześnie chcę, żeby się połączyło wszystko, żeby nie zostały mi takiej grudki. Niech to złapie jedną konsystencję. Czyli od tej mąki jeszcze jest to schowane. I właśnie o to mi chodzi, że muszę to wszystko dokładnie wymieszać. Nie wiem czy wiesz, ale żeby zrobić zarąbistą pizzę, trzeba niestety na nią trochę poczekać. Zaczyn robię wieczorem. Jutro rano będę z niego wyrabiał ciasto i będę miał cały dzień na to, żeby ciasto wyrosło. Zaczynu nie wkładam do lodówki, zostanie on w temperaturze pokojowej mniej więcej 12 godzin. Zamknięty szczelnie. Ciąg dalszy naszej pizzy. Zaczyn poleżał sobie całą noc po prostu w pokoju. Normalnie w kuchni sobie poleżał. Całą noc sobie zaczyn poleżał w kuchni. Jest taką teraz galaretem. Także nasz zaczyn mega fajnie on pachnie. Naprawdę musicie mi uwierzyć. I co? Będziemy sobie z niego wyrabiać ciasto. Zaczyn przysypię sobie teraz do naczynia, w którym będę próbował mieszać ciasto. Mam nadzieję, że mój mikser to wytrzyma i po prostu się nie zatnie. Zaczyn fajnie się odlepia. Szpachelką byłoby tu łatwiej odlepić, ale szpachelki nie mam oczywiście przy sobie. Mam taką małą szpachelkę i spróbuję sobie to wyczyścić tą szpachelką, chociaż to fajnie odchodzi, nie wiem, czy to będzie widać, ale szpachelką to idzie bez problemu. O. To czarne. Ok, mam tutaj przygotowany 350 gramów wody. Patrzcie jakie to, ten zaczyn jaki on wyszedł daleko, to jest galareta. Super jest. Dobra, nie rozczulając się. Tutaj mam 350 gramów wody i 21 gramów soli. Rozpuszczę tą sól sobie w tej wodzie. Ok, jak już rozpuściłem sól w wodzie, to wsypuję połowę tej wody do mojego zaczynu. Zostawiam jakieś 200-150 gramów wody. Pamiętajcie, było tutaj wody 350 gramów. A oto 250 gramów mąki Caputo. I oto kolejne 250 gramów mąki Caputo, czyli razem 1 kg mąki Caputo, w tym była lekka domieszka mąki Caputo Americana.
Teraz to wszystko będzie się mieszać w moim robocie kuchennym, a ja w międzyczasie będę dolewał odrobinę, po troszkę wody, aż to wszystko doleję. No i potem jeszcze to się będzie chwilkę wyrabiać. Mam nadzieję, że mikser to uciągnie, bo nie jest za dobry. Więc ładujemy sobie nasze ciasto do mikser. I mam nadzieję, że to teraz jakoś się za bardzo sypie. Troszkę już polejemy wody pewnie. I teraz w międzyczasie będę dawał sobie oliwę z wodą na przemian. Ogólnie w tym cieście staram się uzyskać 75% hydracji. To jest bardzo dużo. Do tego jeszcze dochodzi oliwa, która mam nadzieję mi w tym pomoże. I dzięki temu, że hydracja będzie większa, powinna pizza być i smaczniejsza, i zdrowsza, tak naprawdę lepsza dla żołądka. Dobra, i to by było na tyle. Pokażę Wam dokładnie w filmie, ile mi to zajęło. Ogólnie myślę, że ten proces można by było zrobić szybciej. Mi zeszło to właśnie tyle. I tak mam zamiar jeszcze raz wyrobić to ciasto za jakieś 15 minut. Tak tą drugą fazę. Jeśli będę miał więcej czasu, to więcej niż 15 minut. Ono w tym momencie jest strasznie lepkie. Chciałem zrobić większą hydrację, chciałem. Czy mi się udało? Nie wiem. Myślę, czy już tu nie dołożyć mąki przypadkowo, bo da się tą hydrację chyba osiągnąć. Da się chyba z tego wypiec pizzę, ale będzie bardzo ciężko. Wymyśliłem sobie dzisiaj naprawdę taki specyficzny cel. Ono jest za lepkie. Nie ma opcji. Tak, chyba na żywo to zrobię jeszcze i powiem Wam, że na tą chwilę rezygnuję z tej hydracji 75 i zmienimy proporcje. Wy od razu sobie to zrobicie i dodacie więcej mąki. Dodam tą mąkę, która mi została. Tutaj jest dokładnie 50 gramów mąki. Ja sobie te 50 gramów dodam. Także w przepisie będziecie mieć inną gramaturę troszeczkę. Albo zrobię Was wszystkich w chuja i tego nie dam i mi wyjdzie dobra wam nie. I na koniec tego wyrabiania, kiedy ciasto widziałem, że jest za lepkie, dodaję dokładnie 50 gramów mąki. Jeszcze tym razem dodałem tej mąki silniejszej, czyli Caputo Americano. Jeśli próbujesz robić przepis po mnie, to dodaj po prostu mąki Caputo Pizzeria, jeśli ją kupiłeś, albo tej mąki, którą używasz, tej mąki bazowej. 650 babuni z Biedry, 2,50 jest ok. Ok, to było dosłownie 3 minuty mieszania na wysokich obrotach. Dalej to ciasto jest za lepkie, ale myślę, że sobie z tym ciastem sobie już jakimś cudem poradzę. To jest pizza vlog, nie powtarzajcie tego w domu, bo nie dacie rady. A zobaczycie, że moja pizza będzie zajebista. Jeszcze jej nie widziałem i już to teraz mówię, a w tym momencie niech wleci przebitka z tego, jaka ta pizza mi wyszła. Ała! Jest za gorąca, nie uczyłem jeszcze, chciałem zrobić test, ale widzicie, daję radę, wytrzymuję. Ja odpuszczam po prostu, wyszła super. A nie mówiłem, że będzie ok? A nie mówiłem?
Pizza numer 2, proszę Państwa. Tak samo blada od spodu. Nie wiem, czy ten kamień się nie nagrzał dobrze. A nie mówiłem, że czasami coś się może zepsuć? Też tak bywa? Dobra. Ej, to się nie domieszało, tu jeszcze widzę. Jeszcze chwilkę. Dobra, zostawiam to tak jak jest. Zostawiam to na jakieś 15 minut. Po 15 minutach weźmiemy i co? I dziobniemy, no. Dziobniemy, wyrobimy trochę to ciasto. Zobaczymy, czy dam radę po prostu je wyrobić. I potem z tego zrobię kulki. Minęło jakieś 15 minut, może 20. I ciasto wygląda fajnie, ale się go boję, bo nie pracowałem z takim ciastem. Za to patrzcie, jak ono się mega się ciągnie i lepi. Tylko czy ja będę w stanie z niego wylepić kulę? Zobaczymy, tyle wam powiem. W najgorszym wypadku dorzucę mąki i podam całą gramaturę, ile mąki dorzuciłem, bo po prostu nie wiem, czy to wszystko mi wyjdzie, bo wygląda to za pięknie wręcz. Okej. Chociaż ta struktura glutenu jest tu mega. Okej. Robimy zrzut. Niby się trzyma, a jednak czuję tutaj dużą hydrację. Czyli ja to okiełznam. No nie no, jest prawie 70%, lekko ponad 70% hydracji. Ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. To jest naprawdę duża hydracja. Bo jak widzicie, co to się podziało. Duża hydracja. Sialalalala. Widzowie? Ogarnąłem szpachelką. Kuźwa, wychodzi. Jest dobrze, ale teraz jeszcze mu... Wiecie co, zrobimy jeszcze trika myka. Trik myk polega na tym, że walniemy oliwę. Oliwa na händy, na łapy. Blem, 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 blem. Trzeba by to ciasto poprzekładać. Dobra, bierzemy je. Bierzemy je w swoje ręce. Opla. Opla. O kurde. Działa. Jestem w szoku. W szoku jestem. Ale to jest wysoka hydracja. Nie wiem, ile tej hydracji mi wyszło. Nie ma tu tych 75% jak chciałem, ale jest na pewno 70 kilka. Nie 70 czyste. I myślę, że będzie ciekawie. A teraz te ciasto sobie w pojemnikach zamknę. Jak jeszcze je na powietrze troszkę. Wyczyścimy to wszystko z boku. Dobra, dosypałem dosłownie garstkę mąki. Nawet nie garstkę, tak troszkę sobie posypałem ręce, żeby to się delikatnie lepiej lepiło, bo była lipa straszna. A teraz to nawet myślę, że jest duża hydracja, ponad 70% nadal. I myślę, że z tego jest teraz szansa uzyskać coś fajnego. Szpachelka jak zawsze przydaje się do czyszczenia i przy okazji teraz musimy to jeszcze wszystko ładnie, co to było, wymieszać z tym ciastem. Tutaj była jeszcze jakaś mąka, jakieś tego typu rzeczy, tego typu. Okej. No i nieźle. Dobra, tak sobie teraz gdybam, gdzie co wrzucę, ale jeszcze nie wiem, jak mi z tym pójdzie. Mam tutaj osyfioną szpachelkę, ale trudno, taka zostaje. Ręce w miarę umyte. Znowu oliwa nasza ukochana, która robi bardziej ciasto uległe. To ciasto powinno być na około 5 litrów. Więc podzielimy sobie to na... To jest na 4. To jest na 5. Jeszcze raz oliwę.
Drugie pójdzie do pudełeczka nasączonego oliwą, tak żeby się nie przykleiło nic. Małe to ciasto. I wam powiem tak, to wyjdzie na pewno. Muszę mieć więcej pojemników. Pojemnik na następny. Dobra, umyłem jedno pudełeczko jeszcze, ale ogólnie nie będzie to moje pudełeczka, są że... I ta pizza z tych pudełeczek wyjdzie moim zdaniem najlepsza. Jedno ciasto zostawię takie luzem, jedną wrzucę do tego dużego pudła mojego. Zobaczymy. No duża hydracja, lepi się to ciasto, dużo oliwy poszło, ale warto było, myślę. Co mam pokazać? Mam się lepiej do ciasta obok. Dziękuję. No i dobra, mam dwa, tak jak powiedziałem, dwa ciasta takie przygotowane, jakie uważam, że wyjdą dobre. Jedno takie na surowo i dwa idą do woreczków. Dobra. Woreczki. Pierwszy raz tak przekładałem i to nie jest dobry sposób. Też średnio polecam, ale chodzi o to, że no to ciasto jest naprawdę lepkie dzisiaj, no bo taką hydrację sobie wymyśliłem, a teraz czekamy jakieś pół godzinki, najlepiej godzinkę abyście czekali, ale pół godzinki to już wystarczy, żeby móc ulepić pizzę z tych kulątek, które już tu mamy przygotowane, te dwa kulątka plus to kulątko, które tutaj leży i które chyba jeszcze zanim odejdę by zostawić na wyczekanie. Ale zanim jeszcze odstawimy to wszystko na poczekanie, to czystymi łapami 2-3 razy to ciacho, które zostawiam pierwsze do wyrobienia, obracam. Prawie. No, lepiej nie będzie. Zostawiamy to na parę minut i potem przychodzę tutaj i robię pizzę. Nie włączyłem nagrywania, więc jeszcze raz wypowiem się szybko, że to jest to ciasto, które zostało na samym, zostało po prostu bez niczego, zostało ono na blacie do wyrośnięcia. Tu mam ciasto jeszcze w pojemniku i mam jeszcze ciasto w woreczkach. Wyrobię po prostu z każdego ciasta pizzę i zobaczymy, z którego wyjdzie najlepsza. Różnią się tylko sposobem przechowywania, a garowane były przez jedynie 45 minut max. Tu troszkę mi się to lepi. Próbuję samoni. Ale się fajne to ciasto wyszło. Wydaje mi się, że jest naprawdę ok. Dobra, no wrzucimy to już na szpachlę. Także
co wam powiem, no. Ciasto, które zostawiłem po prostu na blacie do wyrośnięcia na 40 minut, wygląda w ten sposób. Teraz będę układał na nim składniki. Mam nadzieję, że ono mi jakoś w miarę zjedzie z tego, z tej szpachli, bo ten moment jest najgorszy dla mnie i nie umiem tego robić po prostu. Powiedziane. Że mi się oliwa kończy, to nie wiedziałem. Oliwa mi się kończy, widzowie. Tak wam powiem. I najlepsze jest to, że właśnie ja je mogę pierwszy spróbować. Powiem wam, mega gorąca. Jak zawsze mój test, czyli całą pizzę podnoszę. Nie wygląda, ale jest przypieczona. Mogła być bardziej od spodu jeszcze. Nie wiem czemu tak, ale jest ok, bo jest sztywna. No i przede wszystkim dobra, po prostu powiem wam jak smakuje, jak mi ta pizza wyszła. Jest ona ciekawa stylem. Zobaczymy jak będzie druga z pudełeczka, pewnie będzie inna. Zapomniałem o dźwięku. Z tym siatą chyba nawet lepiej. Czas na drugą. Tym razem z pudełeczka. Zobaczymy jak będzie wyglądała ta pudełeczka. Pamiętajcie, jak robicie pizzę w pudełeczku. Podobno pudełeczko okrągłe jest lepsze. Zgadzam się, prawdopodobnie to ma sens. Ale pizzę z pudełeczka wyjmujemy w ten sposób. I czekamy. Bang. Dość szybko. Nie przyspieszałem tutaj nic. Więc to by działało. Pizza z pudełeczka wyszła. Semola na górę. Ta sztufelka oprócz tego, że się nadaje do sprzątania, to się nadaje świetnie właśnie do tego odbicia ciasta od blatu. Jeśli tej semoli było za mało. O kurde, co to w ogóle mi wyszło? Wiecie, to się rozciąga z łatwością. Nie wiem, no nie ma skali łatwości rozciągania pizzy, a szkoda, bo jakbym była to by to wygrało. Muszę więcej semoli dodać, bo jest po prostu miazga. No i co? No i wrzucam to po prostu na szpachlę, żeby mi się nie rozwaliło. Muszę naprawdę semoli tutaj muszę jebnąć, bo mega delikatne to ciasto. Widzicie, od razu wyszło inne niż to, które leżało
po prostu nie w pojemniku. Masakra, jak ono się rozciąga, wielkie okropnie. Zobaczymy, będzie mega fajna, cienka pizza. Zobaczę, czy uda mi się ją zrzucić. Serio, nie mogę się doczekać. Jazda. Także jak ty nie możesz się doczekać, to masz ten komfort, że możesz przewinąć. Ja nie. Ja na razie muszę to zrobić, to co ty chcesz przewinąć. Pizza numer 2, proszę Państwa. Ja już widzę, co Wam muszę pokazać. Widzicie to? Ale ona gorąca, ła. Nie dam rady jeszcze jej utrzymać. Gorąco. Ała! Jest za gorąca, nie uczyłem się, chciałem Wam zrobić test, ale widzicie, daję radę, wytrzymuję. Ja odpuszczam po prostu, wyszła super. Strasznie gorąco nadal, ale po prostu jest genialna jest. Miazga.